Witam Was wszystkich bardzo serdecznie i w tym filmie opowiem Wam o kolejnych ulepszeniach do Sapphire Pro. Tym razem są to już modyfikacje, które wymagają niewielkiego wkładu finansowego, ale nie jest to wkład duży. Pierwszą modyfikacją, którą wprowadziłem, jest zmiana powierzchni, na której drukujemy. Odkleiłem standardowy build tag, a na jego miejscu położyłem szkło. Od jakiegoś czasu drukuję na zwykłym szkle i po prostu lepiej mi się na nim drukuje, no a oprócz tego powinno być ono bardziej płaskie niż standardowa powierzchnia, także jest to moim zdaniem modyfikacja warta uwagi. Jeżeli dopiero składacie tą drukarkę, to możecie rozważyć przyklejenie oryginalnego podłoża na szkło i dopiero wtedy szkło możecie przymocować do stołu. Testowałem kiedyś to rozwiązanie i było całkiem przyjemne. Dawało ono możliwość korzystania z benefitów build tagu na dość płaskiej powierzchni, jaką powinno zagwarantować szkło. Przy okazji wspomnę, że początkowo zamocowałem stół na 3 śrubach, ponieważ z matematycznego punktu widzenia robi to więcej sensu. Niestety zauważyłem, że stół nie był wystarczająco stabilny, tak więc przeszedłem na 4 śruby. Kolejną modyfikacją, jaką wprowadziłem do tej drukarki, była wymiana oryginalnych chińskich wentylatorów na lepsze, ciche wentylatory. Tego tematu nie będę tutaj szerzej omawiał, ponieważ opisywałem to w filmie na temat wyciszania drukarki 3D, do którego link macie w prawym górnym rogu ekranu oraz w opisie. Powiem Wam jednak, że w tej drukarce mamy trochę utrudnione zadanie, ponieważ oryginalny zasilacz ma 24V, a ciche wentylatory zazwyczaj są na voltów 12. W tym celu zainstalowałem w drukarce przetwornicę typu Step Down, która pozwala mi zmniejszyć napięcie z 24V na 12, które mogę wykorzystać do zasilenia wentylatorów. Najgłośniejszym wentylatorem wewnątrz drukarki jest ten w zasilaczu, który również jest na 24V. Wykorzystałem tutaj jednak nieco partyzancką metodę i po prostu przewód od nowego wentylatora przeciągnąłem przez otwory wentylacyjne do przetwornicy typu Step Down. Dzięki temu jesteśmy w stanie wykorzystać cichy wentylator również wewnątrz zasilacza. Do chłodzenia wydruku zamierzam wykorzystać lepszy wentylator, który również będzie na 12V, także zrobimy jeszcze z tego użytek. Teraz możecie posłuchać, jak drukarka brzmiała przed modyfikacją, a tak drukarka brzmi po modyfikacji. Jak mam nadzieję, że słyszycie, ogólna głośność drukarki została zmniejszona. W tej chwili najgłośniejszym z wentylatorów jest wentylator chłodzący radiator Hotendu, który również w przyszłości zamierzam wymienić. Oprócz tego wyraźnie słychać tutaj ekstruder. Jeżeli zainstalowaliście Marlina z moimi poprawkami, no to takie dźwięki ekstrudera, które słyszeliście na tym filmie, są również całkiem normalne. Są to oznaki pracy systemu Linear Advance. Przy okazji doszły mnie słuchy, że niektórzy z Was próbują zamontować TMC2208 na ekstruderze, żeby go wyciszyć, no ale ten niestety nie współpracuje za dobrze z systemem Linear Advance. Osobiście niedawno wszedłem w posiadanie TMC2209, czyli ulepszonej, nowszej wersji TMC2208 i ta z systemem Linear Advance już współpracuje, także jeżeli chcecie wyciszyć ekstruder, to zainteresujcie się tymi nowszymi driverami. Kolejna modyfikacja ma za zadanie zminimalizować efekt Z-Wobble i tutaj rozwiązanie jest proste. Wystarczy, że zamienimy oryginalne sztywne sprzęgło na sprzęgło elastyczne. Przed wymianą sprzęgła wydrukowałem taki oto test, żeby zobaczyć, jak ten efekt wygląda na białym filamencie. Wydrukowałem go również ponownie po wymianie sprzęgła. I żeby było jasne, te czarne paski na tych modelach są to pozostałości poprzedniego czarnego filamentu. U mnie ogólnie ten efekt nie był zbyt mocny, ale po założeniu tych sprzęgieł elastycznych jego amplituda się zmniejszyła i czuć to pod palcami. W każdym razie moim zdaniem najlepiej by było zamontować tutaj coś w stylu sprzęgła Oldhama, coś takiego, co było właśnie w SWX1 w drukarce, której unboxing mogliście niedawno zobaczyć. Jeśli go nie widzieliście, to link macie w prawym górnym rogu oraz w opisie. Zastosowany właśnie tam był taki patent, który pozwala przenosić moment, a nie przenosi ruchów tej śruby na boki na stół. Ja właśnie zaadoptowałem to rozwiązanie do tej drukarki, u mnie już ono jest i działa, no i wkrótce będzie również upublicznione dla Was, a jak już będzie to już dokończone, to wydrukuję kolejny taki test i w zestawie oczywiście pierwszy z tym
ostatnim, żeby pokazać Wam ostateczne rezultaty. W każdym razie na tą chwilę najprostszą rzeczą, jaką możecie zrobić, to właśnie zamontować elastyczne sprzęgło. Kolejną bardzo ważną modyfikacją, która może nie wpłynie jakoś fantastycznie na wydruki, nie doda nam jakiejś tam dodatkowej jakości, ale za to naprawi błędy producenta, jest taka oto modyfikacja, która sprawi, że pasek będzie w końcu odpowiednio poprowadzony. Oprócz tego ten element doda nam coś, czego bardzo w tej drukarce brakuje, czyli możliwość łatwego napięcia pasków. Wystarczy wydrukować sobie dwa tego typu elementy, z tym, że należy pamiętać o tym, żeby oczywiście oryginalny odbić w odpowiedniej osi, żeby mieć dwa różne elementy. Następnie wystarczy odkręcić pierwotne części. Nie będziemy tutaj potrzebować żadnych dodatkowych śrub, ponieważ te, które wykręcimy stąd, będą pasowały i są wystarczające do zamontowania tej modyfikacji. Kiedy już ten pierwotny element od drukarki odkręcimy, to jeszcze musimy odkręcić go od silnika, a następnie złożyć wszystko w odwrotnej kolejności, tylko właśnie z użyciem tej nowej części. Podczas składania mamy możliwość napiąć odpowiednio pasek, wystarczy jedną ręką przytrzymać odpowiednio silnik, a następnie przykręcić śrubę. Z tym, że to nie jest koniec naprawy drogi tego paska. Naprawiliśmy prowadzenie paska z jednej strony, teraz musimy naprawić go z drugiej. Do tego drukujemy kolejne dwa elementy, kolejne tak samo odbite jak poprzednio. Odkręcamy i zdejmujemy oryginalne rolki, uważając na to, żeby nie zgubić podkładek. Można to zrobić oczywiście nie ściągając pasków, ale jednak polecałbym Wam zdjąć te paski na czas montażu tych elementów. Jeżeli zdejmiecie pasek, to będzie to o wiele prostsze w zmontowaniu, no i w ostatecznym złożeniu. Dodatkowo rozdzieliłem te dwa mody, ponieważ ten wymaga dodatkowych podkładek, no i jest też bardziej problematyczny. Tamten jest bardzo prosty, łatwy i szybki w zamontowaniu, tutaj już jest trochę trudniej. Dzięki tym częściom pasek mamy już praktycznie odpowiednio poprowadzony. Zostało jeszcze lekkie przekoszenie tego paska przy karetce, no ale pracuję aktualnie nad nową karetką i tam będzie to poprawione. Jeżeli zastanawiacie się, po co tak walczyć z tym paskiem, to powiem Wam to w bardzo dużym skrócie. Po pierwsze, źle poprowadzony pasek, tak jak tutaj, wprowadza pewien błąd, który jest zależny od położenia karetki. Także jeżeli drukujecie bardzo precyzyjne elementy, to mogłyby pojawić się problemy. Po drugie, to tak jak już mówiłem w recenzji, wpływa to na napięcie pasków. Napięcie pasków zmieniało się wraz z ruchem karetki, co jest jak najbardziej niekorzystne. Dzięki tym modyfikacjom ten problem już praktycznie nie występuje. Ostatnia modyfikacja, która moim zdaniem jest warta uwagi, to zamontowanie Capricorn Tube zamiast oryginalnego białego Bowdena. Jest to rurka znacznie lepiej wykonana niż oryginalna. Opowiadałem o tej rurce w jednym z filmów o ulepszaniu i3megi. Link do tego filmu znajdziecie w opisie oraz w prawym górnym rogu ekranu. Krótko mówiąc, ta rurka powinna zapewnić lepsze prowadzenie filamentu, a przez to, że jest lepiej do niego dopasowana, to cały ten układ powinien działać lepiej. Pamiętajcie jednak, że koniec takiej rurki musi być odpowiednio zarobiony. Powinien być on w ten sposób zaostrzony, co można wykonać za pomocą drukowanego narzędzia, takie jak to. Link do wszystkich części, których użyłem w tym filmie oraz modeli, które drukowałem, znajdziecie w opisie. W opisie znajdziecie również nową, skompilowaną wersję Marlina z moimi ustawieniami. I to tyle w tym filmie, zostawcie pod nim łapkę w górę, jeśli Wam się podobał. Zachęcam Was do subskrypcji kanału, jeżeli nie chcecie przegapić kolejnych tego typu filmów, oraz zapraszam Was na grupę na Facebooku Majstry Artka, szczególnie jeżeli macie jakieś problemy z drukiem 3D lub chcecie się pochwalić jakimiś projektami. Standardowo dzięki za oglądanie i do usłyszenia. Cześć!